Wyobraźcie sobie miasto, którego pałace pokryte są szczerym złotem. Miasto, do którego zjeżdżają kupcy z Europy, Indii czy Chin. Miasto, które wielkością przewyższało ówczesny Paryż czy Londyn. Tak wyglądała XVIII-wieczna Ayutthaya. A potem to wszystko spłonęło. Zanim Bangkok przejął rolę stolicy, sercem dzisiejszej Tajlandii, zwanej wówczas jako Królestwo Syjamu, była Ayutthaya. Fundamentem tego potężnego imperium było bezbłędne położenie strategiczne. Ayutthaya została wzniesiona u zbiegu trzech rzek: Chao Phraya, Lopburi i Pasak. Dzięki zaawansowanemu systemowi kanałów, centrum miasta zostało odcięte od stałego lądu, stając się potężną wyspą. Taka topografia pełniła podwójną rolę. Z jednej strony tworzyła naturalną, trudną do sforsowania fortecę, gwarantując miastu bezpieczeństwo podczas wojen. Z drugiej funkcjonowała jako doskonały port śródlądowy. Rzeki otwierały Syjam na świat, pozwalając statkom kupieckim z Europy, Chin, Japonii i Indii na swobodne cumowanie w samym sercu stolicy. Gęsta sieć dróg wodnych i tysiące kursujących po nich łodzi sprawiły, że zagraniczni dyplomaci z podziwem nadali Ayutthai tytuł Wenecji Wschodu. Złoto, zaawansowana dyplomacja i globalny handel zbudowały potęgę, której świadectwem są dziś monumentalne ruiny, rozciągające się na terenie dawnej wyspy. Przenosimy się do Wat Phra Si Samphet. To dawny odpowiednik Wielkiego Pałacu w Bangkoku. Najważniejsze miejsce w państwie. Kiedyś w głównym budynku stał tutaj Buddha mierzący 16 metrów. Wiecie, co było w nim takiego szczególnego? Że był pokryty 300 kg czystego złota. Upadek miasta był kulminacją zaciętej, długotrwałej rywalizacji trwającej ponad 300 lat. Przez ten czas Birma i Syjam konkurowały o dominację w regionie, a wojska obu państw wielokrotnie ścierały się ze sobą w krwawych konfliktach. Decydujące uderzenie nadeszło w 1766 roku. Najeźdźcy przypuścili potężny szturm na stolicę i po 14 miesiącach wyczerpującego oblężenia przełamali jej mury. Birmańczycy nie oszczędzili posągu. Po prostu wzięli wszystko, co mieli pod ręką. Budynki i ich części, spalili wielki posąg, stopili całe złoto i wywieźli wszystko do swojego kraju, by sfinansować swoją armię. Te trzy wieże znajdujące się za mną to są właściwie grobowce, które zawierają prochy trzech największych królów Syjamu. Tylko to oparło się płomieniom. Wat China Watthanaram. Ta świątynia jest zupełnie inna niż inne. To styl khmerski. Taki sam jak znajdziecie w Kambodży. Główna wieża symbolizuje górę Meru, czyli centrum wszechświata w mitologii buddyjskiej. Kiedyś odbywały się tutaj królewskie kremacje. Kiedy Birmańczycy najechali Ayutthaję, ścinali głowę konsekwentnie wszystkim posągom Buddy. Niektórzy mówią, że w poszukiwaniu precjozów, ale też istnieje teoria, że chcieli po prostu pokorzyć Syjam.
Znajdujemy się teraz poza Ayutthaya, która znajduje się za rzeką. Birmańczycy mieli tutaj swój wojskowy obóz, z którego przypuszczali ostateczne ataki na miasto. Wat Mahathat. Jednym z najważniejszych punktów na mapie dawnej stolicy są ruiny Wat Mahathat, czyli świątyni wielkiej relikwii. Było to główne centrum religijne królestwa, przez co stało się priorytetowym celem podczas birmańskiej inwazji. Wspominałem wcześniej o systematycznym niszczeniu świątyń i odcinaniu głów posągom Buddy, akcie, który miał całkowicie upokorzyć pokonany Syjam. W religii buddyjskiej głowa jest bowiem najświętszą częścią ciała, dlatego w miejscach kultu panuje zasada, aby głowa człowieka nigdy nie znajdowała się wyżej niż głowa Buddy. To najwyższa forma okazania szacunku. Tymczasem w Wat Mahathat odcięte głowy masowo porzucano na ziemi. Ale tutaj wydarzyło się coś niesamowitego. Ta głowa upadła na ziemię 200 lat temu. Natura oplotła ją w swoje korzenie i uniosła z poziomu gruntu. Mimo zniszczeń, Wat Mahathat dla Tajów jest symbolem przetrwania. To, że natura zaopiekowała się głową Buddy, uznawane jest za znak, że duch tego miejsca nigdy nie opuścił Ayutthaya. Główny prang miał nawet 50 metrów wysokości. Zawalił się dwukrotnie, raz w XVI wieku, a ostatecznie w 1911. Mimo destrukcji, fundamenty nadal oddają wielkość tej konstrukcji. Jeśli dokładnie się przyjrzymy, ujrzymy czarne osmolone cegły. Jest to ślad po dawnych pożarach, które trawiły niegdyś to wspaniałe miasto. Było dużo świątyń i zabytków. Teraz czas trochę na militaria. Pompę to oznacza diamentową fortecę. Był to budynek militarny, który bronił dostępu do Ayutthaya. Kiedy statki wpływały do Ayutthaya, musiały przepłynąć właśnie tędy. Cumowały tutaj, by zapłacić wszelkie cła i opłaty. W tym wielkim wale znajdowało się 8 stanowisk na wielkie działa, które miały perfekcyjny widok na zbliżające się statki. Większość murów otaczających Ayutthaya została rozebrana, by założyć nową stolicę, teraz znaną jako Bangkok. Dlaczego, można by się zastanawiać, to przetrwało? Ponieważ było wykonane najnowocześniejszą techniką. Cegły były bardzo mocno ze sobą sklejone i nie dało się tak łatwo rozłupać kilofem. Robotnicy więc zostawili akurat tę część, która była najważniejsza. Dziękuję, że wspólnie ze mną odbyliście tę podróż do przeszłości Królestwa Syjamu. Jeśli doceniacie takie materiały i chcecie razem ze mną zgłębiać kolejne niezwykłe historie, zasubskrybujcie kanał i zostawcie ocenę pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.